Znacie to uczucie, kiedy poszliście późno spać i rano czujecie się, jakbyście mieli kaca? To ja się tak właśnie dzisiaj czuję. Chyba mnie choroba bierze. Na początku mamy menu na dzisiejszy dzień, czyli na niedzielę, ale potem normalnie jest jeszcze takie zwykłe menu. Robert, nie smakuje mi moja lemoniada, chcę twoją. Zawsze to się tak kończy. No to jest coraz lepsze. Robert wziął burattę z bobem, a ja wzięłam kremik z pomidorów. Bardzo dobrze doprawiony jest ten krem, nie? Ja się oczywiście już najadłam. A jeszcze drugie danie. Robert zamówił maczaron z owocami morza, a ja zamówiłam ragu. Przyznaję dodatkowe punkty za dodatkowy parmezan. Kocham parmezan. A moje ragu jest pyszne. I czuć, że w ogóle ten makaron jest taki, wiecie, swój. Ręcznie robiony. O nie! O nie! Nie! Zamówiłam jeszcze bezę. Nie mogę już nic zmieścić w żołądku, ale nieważne, beza musi jechać. Robert na widok bezy. Patrzcie to. Jakie to jest piękne. O matko. To jest beza z kremem pistacjowym i śliwkami, tak? I jakimiś kwiatkami też. Jak? Czy smakuje tak, jak wygląda? Co, na słodkie? Oddzielną komorę w żołądku. Tak. Obiad idzie do innej, a później na słodkie znowu jest trochę miejsca, bo ono idzie gdzie indziej. Jesteś, Robert, zadowolony z jedzenia? Tak. Ja też jestem zadowolona. Zapłaciliśmy ogólnie 284 zł, więc z najtańszych tak chyba nie należy, ale jedzenie było naprawdę dobre. Jedyne, co mi tak nie bardzo podpasowało, to lemoniada cytrynowa. Mogłaby być troszeczkę bardziej słodka, zdecydowanie bardziej mi podeszła ta truskawkowa. Ostatnio Grubciowi nie daję smaczków tak po prostu, tylko wkładam mu w taką kulkę, żeby sam to rozpracował. Nie ma już smaczków za darmo, tak? I to się, słuchajcie, robi z papieru toaletowego. Tak pocięte kawałki wkładacie, o, i wychodzi wam taka kulka. Polecam. One nap later. Runda numer 2, słuchajcie, tym razem jedziemy do restauracji Paros z polecenia naszych znajomych. To nie jest polecajka z Instagrama, tylko od naszych znajomych. W ogóle ja dzisiaj żyję trochę jak kot, bo po tym jedzeniu, na którym byliśmy, poszłam na drzemkę 2-godzinną i teraz jedziemy z powrotem na jedzenie. Więc super niedziela. Najlepsze jest, słuchajcie, to, że nie jesteśmy w ogóle głodni jeszcze, ale mam nadzieję, że jak dojdziemy na miejsce, to nagle zgłodniemy. To jest w ogóle knajpa grecka, słuchajcie, greckie jedzenie i nawet ma całkiem dobre opinie na Google'ach, także ciekawe, ciekawe. Już dawno nie byliśmy w sumie w knajpie greckiej żadnej, nie? Nigdy nie byliśmy. W Warszawie to chyba nigdy, także... Dostaliśmy lemoniadę mango, która jest sokiem. I to jeszcze takim chyba trochę rozcieńczanym. No, też mam takie wrażenie. Szaszłyk z kurczaka, cacyki, gyros, halloumi i szaszłyk z jagnięciny. z jagnięciną. Niam, 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 niam. The next morning. Resztę wieczoru spędziliśmy ze znajomymi i za dużo już tam nie nagrywałam, więc podsumujmy sobie Parosa. Lemoniada, która kosztowała 17 zł za szklankę, była po prostu rozcieńczonym sokiem. Ja od razu mam w głowie takie coś. Skoro restauracja nie wysiliła się, żeby zrobić tak banalną rzecz jak lemoniady, bo to jest sok z cytryny, cukier i woda, to co będzie z resztą? Wiecie, o co chodzi? Że no widzę, że ta restauracja nie wkłada za dużo wysiłku w ogóle w to, co tam jest. Jedzenie było ok, ale bez szału. Powiedziałabym, że było poprawne, wiecie, bez żadnych fajerwerków. A ceny też nie były niskie, bo Robert za swojego szaszłyka z jagnięciny zapłacił 85 zł. Ja za swojego gyrosa dałam 45 zł. Za przystawkę halloumi chyba 30 daliśmy. Te ceny mogą w sumie się brać też z ich lokalizacji, bo oni są usytuowani praktycznie naprzeciwko Pałacu Kultury, więc lokalizacja jest super. Niedaleko też jest Wapiano. I jakbym miała skategoryzować Parosa, to właśnie dałabym go do tej samej kategorii
jak wapiano, czyli to jest taki vibe sieciówkowy. Myślę, że ta knajpa nie utkwi nam w pamięci, chociaż widzicie, nasi znajomi bardzo lubią tą knajpę, ale my tam raczej nie wrócimy, za to bardzo chętnie wrócimy do dziurki od klucza. Jadłam tam naprawdę jeden z lepszych kremów pomidorowych, jakie ogólnie w życiu jadłam, a Roberta makaron kosztowało 62 zł, był z owocami morza, ale tych owoców morza było tam naprawdę sporo. Robert naliczył chyba z 3 te okropne ośmiorniczki, jakieś tam krewetki, jeszcze mule. Także no za tą cenę to za owoce morza nawet spoko. Makarony są tam w cenie ogólnie plus minus 40 zł. No chyba właśnie, że z owocami morza no to wtedy są droższe. Pizza kosztuje tak 30 zł za margaritę i cena idzie potem w górę. Wiadomo, owoce morza znowu są droższe. No nie jest to najtańsza knajpa, ale nie ma też jakiejś super tragedii. Jedyne, co mi nie podeszło, to właśnie ta lemoniada cytrynowa. Ona miała taki jakiś, nie wiem, sztuczny posmak, ale może trafiłam na taką, wiecie, jakąś felerną i pójdę następnym razem i będzie mi już smakować. Za to truskawkowo-bazyliowa była przepyszna i teraz wiem, że będę miała fazę w ogóle na lemoniadę truskawkowo-bazyliową. Beza też była bardzo dobra, nie była taka, wiecie, super słodka i ogólnie na pewno bardzo chętnie tam wrócimy. Jeszcze ważne info, w weekend bardzo ciężko się do tej restauracji dostać. Ja robiłam rezerwację w sobotę na niedzielę i stolik był tylko i wyłącznie na 12:15, więc to taka godzina z dupy była, ani to nie śniadanie, ani obiad. Więc no poszliśmy, bo tylko taki stolik został, ale jakbyście chcieli zrobić rezerwację w weekend, to zróbcie to zdecydowanie wcześniej. A dzisiaj, słuchajcie, odwiedza nas gość specjalny. Przyjeżdża do nas mama Roberta i pójdziemy gdzieś w miasto, wiecie, na spacer po łazienkach, połazić i w sumie nie mamy dzisiaj planu, gdzie zjemy, zobaczymy, gdzie nas poniesie. Ja mam truskawkę, Robert ma orzech laskowy z orzechem ziemnym. czyli orzechowe i jeszcze mamy czekoladę. Moja truskawka najlepsza. 1 hour later. Jesteśmy, słuchajcie, w knajpie, do której kilka razy chcieliśmy się wybrać i jakoś nigdy nie dojechaliśmy. To jest Paloma nad Wisłą, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się centralnie nad Wisłą, jest naprawdę przepiękny widok i w ogóle dzisiaj tak pięknie świeci słońce, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie w tej knajpie i słynie ona, słuchajcie, z owoców morza, z ryb, tego typu bajerów. Przyszło pierwsze nasze zamówienie, czyli lemoniadka cytrynowa z syropem miętowym. A, bo tu jest samoobsługa. I jak? Dobre? Pycha? Lepsza niż ta w Dziurce od klucza. Ja nie przepadam za syropami miętowymi, ale Ja przypadam jest Czy widzisz, że mięta jest jest tam. zmielona. Już to, że jest syrop, to nie znaczy, że jest syrop. Ale Wiesz. ja nie lubię posmaku miętowego. Tak? Ale nie, no tak, lubię posmak miętowy tylko w mojito. nie zawsze mniej znaczy więcej, a więcej znaczy mniej. Dolewamy. Dobra, chyba Starczy. I mamy nasze jedzonko, dorsz z frytkami, takosy, ziemniaczki z twarożkiem ziołowym. z twarożkiem ziołowym i makaron orzechowy. Niam. Chyba nie muszę komentować, czy nam smakowało. Talerze mówią same za siebie. Jak Robert, pycha co? 10 na 10. Pycha. Szybkie podsumowanie Palomy. Fish and chips. Rewelacja. Fryteczki cieniutkie, chrupiące, jak z McDonalda. Panierka do dorsza wydaje mi się, że była panko, bo miała tam takie kawałeczki. I sos tatarski idealny. Nic bym, wiecie, ani nie doprawiała, no 10 na 10. Potem były takosy z dorszem i te takosy z dorszem były lekko pikantne. Wydaje mi się, że to było od tego majonezu chipotle. I tam tak super tą ostrość przełamywał ten świeży ananas. Super to się komponowało. W ogóle te takosy z dorszem były takie naprawdę konkretne i takie treściwe, że dało się tym najeść. To było takie, wiecie, kompletne danie główne, bo czasami jest tak, że jak zamawiam takosy w jakiejś knajpie, tak ostatnio miałam w ogóle też, dlatego mi się przypomniało, poszłam na takosy z chili con carne. Zapłaciłam za te takosy 34 zł. I były 2 takie malutkie takosiki. No i musiałabym chyba ich zjeść 6, żeby się najeść, wiecie. Ani nie było tam ryżu w środku, ani nic. Były pyszne, ale nie dało się tym najeść. A tutaj za 36 zł naprawdę możecie się konkretnie tymi takosami najeść. Dorsz też był chyba w panierce panko.
no przepyszne. Ziemniaczki z twarożkiem kosztowały 26 zł, było dużo koperku, dużo rzodkiewki. Ogólnie te ziemniaczki nie były takie, wiecie, chrupiące pod zębem, one były takie podpiekane. Wydaje mi się, jakbym miała zgadywać, że były najpierw gotowane i potem były takie podpieczone, ale bardzo mi smakowały, wiecie. To, że nie były jakieś super chrupkie, to nie jest w ogóle żaden minus. One były dobre, takie jakie były, czyli po prostu pieczone. I jedyne, co nam w tym daniu nie odpowiadało, to to, że były mało słone te ziemniaczki i ten twarożek. W sensie całe danie było mało słone, ale na szczęście była, wiecie, sól na stołach, więc można było sobie spokojnie dosolić. I na końcu jeszcze został nam makaron z sosem orzechowym. Ja się tego makaronu w ogóle bałam zamawiać. Robert zamówił ten makaron, w sensie jako swoje danie, bo ja jakiś czas temu się bardzo zraziłam do tych makaronów z sosem orzechowym. Zamówiłam już w jakiejś knajpie, nie pamiętam nawet jakiej. Dostałam go na zimno i on był tak bardzo ciężki, że dałam radę zjeść 2 widelce. No i po prostu się nie dało. Wiecie, jak czasami coś jecie i jest no tak mega ciężkie i tak intensywne, że po prostu no, jeżeli nie macie nic innego do przełamania tego smaku, no to się nie da zjeść. I ja tak miałam ostatnio i dlatego w tej Palomie bałam się zamówić tego makaronu z sosem orzechowym, ale Robert zamówił i się naprawdę mega pozytywnie zaskoczyłam. Warzywa, ogóreczek i pak choi były świeże, chrupiące i do tego makaron z sosem orzechowym był na ciepło. Makaron udon grubszy, konkretny, też treściwy, więc spokojnie się najecie. Całe danie kosztuje 34 zł i jest lekko pikantne. Nie wiem, od czego się ta pikanteria tam bierze, czy to jest ten sos orzechowy. Ogólnie danie jest przepyszne. Cała knajpa bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie myślałam, że aż tak mnie będzie smakować. Na pewno tam wrócimy, na pewno chętnie zamówię jeszcze raz każde z tych dań. Ceny też są spoko jak na Warszawę, słuchajcie, bo makaron kosztował 34, tacosy 36, fish and chips 33 i ziemniaczki z twarożkiem 26 zł. Jest dużo wegańskich opcji, nie dostaniecie tam mięsa, ale są owoce morza i ryby, więc no my na pewno wrócimy i jestem zachwycona, wszystko fajnie było skomponowane. Na razie wychodzi na to, że była to najtańsza knajpa, do której poszliśmy, a chyba najbardziej mi smakowała. No chociaż dziurka od klucza też była dobra, ale było drogo. No, także zobaczymy, co dalej nasza podróż kulinarna przyniesie w kolejnych dniach. 4 to 6 days later. Jak widać, kończę makijaż, jeszcze mi tylko brwi zostały i dzisiaj, słuchajcie, jedziemy na zawody w skokach przez przeszkody. Na Służewiec jedziemy z Asią i jej mężem, już się nie mogę doczekać. Szkoda tylko, że kazali nam się ubrać na elegancko. Nie lubię chodzić ubrana na elegancko, bo jest mi po prostu niewygodnie, więc myślę w ogóle, że zabiorę coś też na przebranie do samochodu. Jesteśmy już ogólnie tak naprawdę spóźnieni. Asia z Błażejem już są w Warszawie, a jeszcze muszę brwi ogarnąć. Uduszą mnie. Zanim jeszcze pojedziemy, słuchajcie, powiem Wam kilka słów o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli marce Nivea. Jakiś tydzień temu zaczęłam testować aplikację, która na podstawie 6 zdjęć mojej twarzy ma dobrać dla mnie 3 idealne produkty pielęgnacyjne marki Nivea. Aplikacja Skin Guide, bo tak się nazywa, analizuje kondycję Waszej skóry, jędrność, koloryt i wiek, czyli na ile lat Wasza skóra wygląda. Moja skóra na początku tego testu wyglądała na 21 lat, a potem niestety po 2-dniowym weselu nagle wychodziło mi 23 lata. Ja ogólnie wiedziałam, że alkohol nie wpływa pozytywnie na stan mojej cery, ale żeby tak od razu nie postarzeć o 2 lata. Jestem naprawdę mega ciekawa, jakie dostałam rekomendacje, bo cała koncepcja aplikacji wydaje się naprawdę spoko. Biorąc pod uwagę, że mamy tyle produktów dostępnych teraz na rynku, to ciężko się na cokolwiek zdecydować. Moja pierwsza rekomendacja to jest, słuchajcie, krem bez zapachu, a ja nigdzie nie podawałam informacji, że nie lubię zapachu w kosmetykach. Potem wyszedł mi jeszcze olejek i maska w płachcie, także jestem ciekawa, jak te produkty będą sprawdzać się w praktyce. Jeżeli chcecie skorzystać z aplikacji, to nie musicie się rejestrować, możecie to zrobić jako gość. Dopiero potem, jeżeli chcecie mieć dostęp do dziennika pielęgnacyjnego, to wtedy musicie się zarejestrować. I ogólnie, jeżeli Was ta aplikacja zainteresowała, to oczywiście standardowo zostawiam Wam link w opisie na dole. I tak wygląda stylówka na dzisiaj, ale chyba odepnę sobie ten guzik, bo jakoś mi tak nie mogę oddychać. O, teraz lepiej. I takie buty. Dobra, idę, bo mnie Robert udusi. Skip A! To jest kółek, coś? Galop, teraz będzie galop. Gdyby nie było aż tak zimno, to pewnie zostalibyśmy trochę dłużej, ale nie mamy kurtek i ja już osobiście umieram z zimna. W ogóle okazało się, że wcale nie musieliśmy się tak na elegancko ubierać, ale cóż, przynajmniej ładnie dzisiaj wyglądamy. I jedziemy teraz, słuchajcie, do Rico na meksykańskie jedzonko. Ja ostatnio mam fazę na meksykańskie, więc już się nie mogę doczekać.
powiem Wam, że nie planowałam kolejny raz nagrywać podsumowania, ale w tej restauracji było tak głośno, że jak przeglądałam ten materiał potem, jak go montowałam, to tak się to ciężko oglądało, nic się nie dało zrozumieć. Także zrobimy sobie takie gadane podsumowanie. Zacznijmy może od lemoniad. Lemoniady były spoko, ale bez szału. Zamówiliśmy 3, marakuja, cytrynowa i mango. Mango była z tych wszystkich najsłodsza, marakuja była najkwaśniejsza. Cytrynowa była taka, jakby właśnie była robiona na koncentracie trochę. I finalnie tak najbardziej chyba mi smakowała ta marakuja. Ale mówię, spoko, bez szału. Potem zamówiliśmy przystawki, chili poppers nadziewane serem, nachosy z guacamole, kolbę kukurydzy i ja zamówiłam takie pierożki empanadas. Te pierożki 2 były nadziewane wołowiną i serem i 2 były nadziewane kurczakiem fetą i szpinakiem. I te pierożki były dobre, ale najbardziej wymiatał w tych pierożkach sos. Był po prostu przepyszny. Sorry, telefon mi spadł. Reszta przystawek była spoko. Potem zamówiliśmy na danie główne 2 rodzaje burrito. Pierwsze burrito było z chili con carne, było takie lekko ostre, podawane w środku z ryżem. Było naprawdę dobre, jeszcze na boku była śmietana też i salsa pomidorowa. To drugie burrito było tak samo podane, czyli też ze śmietaną i salsą pomidorową i w środku miało szarpaną wołowinę. No i to burrito z szarpaną wołowiną było zdecydowanie lepsze. Bardzo chętnie bym na nie tam wróciła, chociaż to z chili con carne burrito też było dobre. Z dań głównych zamówiliśmy jeszcze też fajitę. Robert z Błażejem ocenili tą fajitę na 8/10. Ja ją próbowałam, ale wolałabym i tak wrócić na burrito z wołowiną, jakbym miała tam wracać. Zamówiliśmy też wszystkie dostępne desery, czyli aż 2 desery. Sernik nowojorski, on był podawany z takim sosem malinowym i on tak bardzo fajnie tą słodkość przełamywał. I zamówiliśmy jeszcze też churros posypany cukrem cynamonowym, podawany z czekoladą. Ta czekolada była słaba, ale samo churros, rewelacja. Jak będziecie brać deser, to koniecznie churros. I myślę, że do Rico wrócimy, bo to jest naprawdę spoko knajpa. Dajcie jeszcze w ogóle znać, jak się zapatrujecie na takie restauracyjne filmiki na tym kanale. Myślałam, żeby jeszcze nagrać filmik z moimi ulubionymi lunchami w Warszawie, czyli jak zjeść w fajnych knajpach tanio. Nie wiem, czy jeszcze nie nagrać na przykład swoich ulubionych restauracji warszawskich, także dajcie koniecznie znać i do zobaczenia, do następnego, do usłyszenia. Na razie, pa pa.